Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy serdecznie w 46. odcinku Amiga bez ściemy. No i jak to zawsze u nas, witamy serdecznie mój przyjaciel Rafał Chyła, no i mój przyjaciel Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy! No witamy jeszcze raz po bardzo długiej przerwie i w związku z powyższym, że przerwa była naprawdę długa, to nazbierało się trochę spraw organizacyjnych, do których już tutaj z marszu przechodzę. Pierwsza rzecz, jak zwykle dziękujemy naszym patronom. W międzyczasie doszedł nam zarówno nowy wspierający na Patronite, jak i na YouTubie. Serdecznie dziękujemy. Kciuk dla Was. Zachęcamy innych do wsparcia. Druga sprawa, bo być może nie każdy z Was się orientuje, na naszym kanale jest oczywiście dostępny adres mailowy. Mówię, że nie każdy z Was może się interesować, bo on nie był aktywny od początku kanału, dopiero tam po kilku miesiącach go wstawiliśmy. Mówię o tym dlatego, że mało ludzi się tą drogą z nami kontaktuje, ale oczywiście jeśli chcecie, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, by pogadać z Wami drogą mailową. No i też napisał do mnie człowiek prowadzący kanał Turbo Świnka Morska. Tutaj pozdrawiam człowieka, świetną robotę robisz, widziałem twój film, między innymi o Amidze Walker. Nie mylić tu tego człowieka ze Świnką Morską znaną na przykład z mojego forum amiga1.pl i on ma dużo pytań w związku z systemem Amiga S4 i ja obiecałem, że ustosunkuję się do tych pytań, ale myślę, że to zrobimy przy następnym odcinku specjalnym, który będzie poświęcony znowu tam Amidze One A1222+, wtedy obgadam te sprawy, a być może kiedyś zaprosimy tego youtubera do nas na kanał, to chętnie pogadamy. Tak jest, pogadamy o tych sprawach bardziej szczegółowo. No cieszę się, że pomimo moim zdaniem dosyć takiej niezbyt entuzjastycznej recenzji Tabora z mojej strony i dosyć krytycznej ze strony Remika, to jednak nowi właściciele tej maszyny w Polsce się pojawiają. Dostałem takie sygnały od pewnych osób, że zdecydowali się na zakup tej maszyny. Bardzo mi miło, że mogłem tutaj pomóc przedstawić, przybliżyć Wam ten sprzęt. No i ostatnia rzecz, oczywiście nie rezygnujemy z wywiadów, mimo że w styczniu takowego nie było. To jak najbardziej mamy coś w przygotowaniu. Prawdopodobnie już następny odcinek będzie z bardzo ciekawym człowiekiem. I to tyle ode mnie w kwestiach organizacyjnych. Myślę jeszcze, że wyjątkowo być może ten film, jak się uda, nie będzie puszczony w weekend, tylko jak się uda szybciej, bo no, przerwa była dosyć długa i też nie chcemy Was tutaj, Waszej cierpliwości narażać na nie wiadomo jak długie czekanie. Chcesz coś dodać, czy... Tak. Jeszcze bym do Ciebie dodał, że ta długa przerwa to jest w sumie po mojej stronie, bo styczeń najpierw 2 choroby zaliczyłem, potem jeszcze masakra w pracy, więc no mam nadzieję, że to już jesteśmy na szczycie, już będziemy zjeżdżać z górki, więc no już mam nadzieję, że takich długich przerw nie będzie, bo też muszę przyznać, strasznie mi brakowało naszych odcinków, więc jak Ty już nie masz nic do dodania w sprawach organizacyjnych, to chętnie zapraszam na materiał. No i ten materiał będzie nietypowy znowu. Być może ktoś nam zarzuci, że jest to temat mało amigowy, bo bierzemy się dzisiaj za jabłuszko, za emulację Maca, ale no każdy, kto używał Amigi w drugiej połowie lat 90., to wie, że jednak no Mac to był chleb powszedni dla amigowców. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdzieś tam w połowie lat 90. to w Polsce było więcej użytkowników macOS na Amidze niż na oryginalnym Macu, bo w tamtym czasie raczej Mac należał do rzadkości. Dodam, że było takie zjawisko w prasie polskiej, na przykład magazyn Amiga
prowadził stały dział Maconcik, w którym po prostu opisywano oprogramowanie z Maca i to pojawiło się po raz pierwszy w numerze 1097 i praktycznie do końca istnienia pisma ten cykl był prowadzony. Nie gorszy był ACS, tam też był dział Japcok, począwszy od numeru 398 z drobnymi przerwami też w zasadzie do ostatniego numeru był przedstawiony soft dla Maca, co więcej na coverach CD amigowych było oprogramowanie dla Maca i powiem tylko tak, że być może was to dziwi, że jak to, że w prasie amigowej opisywano i dodawano soft dla Maca. I tutaj ciekawostka, też wyczytana w magazynie Amiga. Wcale tu Amiga nie była prekursorem, bo wręcz przeciwnie. W amerykańskim Macworld numer 1295 był dostarczony soft dla Amigi. Co prawda był to właśnie emulator Maca. W ten sposób chcieli pozyskać czytelników, więc tak w ramach ciekawostki powiem, że to najpierw makowcy dodawali soft amigowy do swoich gazet i płyt, a potem amigowcy zrobili jakby w drugą stronę. No ale było warto, bo naprawdę już wtedy ten kulejący soft, jakby wiadomo, już było po śmierci Commodora i tego softu nie było tyle dla Amigi, co mogłoby być. To Mac, ten wirtualny Mac i soft przeznaczony dla niego, no to naprawdę robił dużą robotę, ale zanim przejdę do szczegółów, to już tu widzę, że Remik się wyrywa, więc oddaję ci głos. Tak, bo tutaj w pełni zgoda. Ja pamiętam właśnie końcówkę lat 90. i to jest może takie ekstrawaganckie, co powiem, ale biorę to na klatę. Mac był takim fajnym pomostem łączącym nas z takim właśnie nowym oprogramowaniem i ja pamiętam, że właśnie z Office'a korzystałem, próbowałem z Adobe, chociaż na moim konfigu to tak nie bardzo sobie radziło, ale pamiętam, że właśnie Amidze brakowało tego softu i my amigowcy się ratowaliśmy i to była takie okno na świat pod koniec lat właśnie 90., więc tak, ja notorycznie korzystałem. Tu jest też taka ciekawostka, ale za chwilę pewnie do tego dojdziemy, bo ty pewnie Shapeshifter, a ja jednak Fusion, Tak jest. Ale dlaczego tak, a nie inaczej, to potem. Okej, to teraz powiem jeszcze tak, może sprawy sprzętowe. Mianowicie Apple nigdy nie wypuścił Maca z procesorem Motorola 68060, bo oni wcześniej niż Amiga przeszli na PowerPC i generalnie takie topowe Maci to były zazwyczaj 0,40-33 MHz, a w ogóle z tego co wyczytałem, być może tutaj wiem, że na pewno oglądają nas sympatycy Jabłuszka, to może ktoś mnie poprawi, ale ogólnie jeśli chodzi o najszybszego Maca, jakiego znalazłem, takiego domowego powiedzmy, na Motorola. To model Quadra 840 AV, procesor Motorola 68040, 40 MHz. Gdzieś wyczytałem, że to był jedyny Mac, który miał 40 MHz. Pamięć 8 MB z możliwością rozszerzenia do 128. Cena to było wówczas $3500. Na dziś to jest równowartość około $8000 i to w zasadzie stanowi odpowiedź w pewnym sensie, dlaczego Mac w tamtym czasie nie był popularną maszyną w Polsce. I dla porównania, no jednak Amiga, co prawda nie jak sam Commodore, ale już potem spadkobierca, czyli Escom, robił Amigę 4000 Tower z 0,60-50 MHz i cena tego była jednak niższa, bo $2700. I teraz jeszcze taka ciekawostka, że te emulatory, do których za chwilę przejdziemy. Ale jeszcze pytanko, tylko że nie wiem, czy ten Mac to nie był od razu w zestawie z monitorem, że to był taki zestaw za te pieniądze, bo Amiga to była sama Amiga, nie? No tego nie doczytałem, czy to był, być tak może. Tak mi się wydaje, że on był sprzedawany jako full zestaw, nie? No być może, no ale jednak słabszy procesor, ale okej, tam miał jakieś DSP, chociaż ta Amiga 4000 Tower to też nie był taki tam golas, bo tam też było i SCSI, ale dobra, przejdźmy do konkretów. Tak Nawet gdyby przynajmniej tak
pisało się w prasie amigowej, bo tu znowu może hardkorowi użytkownicy Maca będą protestować, ale było takie przekonanie i tak pisało się w Amidze, w magazynie Amiga czy w ACS-ie. Ja nigdy tego nie zweryfikowałem, bo nigdy nie miałem Maca realnego 68K, że ta wydajność emulacji na Amidze była tak dobra, że na takim samym procesorze, powiedzmy na 68.040-33 MHz, wydajność jakby tego softu makowego na emulowanej Amidze była 10% szybsza niż na realnym Macu. Takie przynajmniej... Pamiętam, to w magazynie Amiga to czytałem. Tak jest, takie panowało przekonanie. Bez względu na to, ile w tym prawdy, to jeśli weźmiemy pod uwagę, że takiego Maca można było odpalić, zaemulować na procesorze właśnie 0,60 na Amidze, którego Mac zwykły realny nie miał, no to można bez cienia przesady powiedzieć, że najszybszym Maciem 68K jest Amiga. Znaczy w ogóle mi się wydaje, że tam całą mocą tych emulatorów w sumie, bo tu dwa będziemy omawiać, myk polegał na tym, że tam było emulowane wszystko oprócz procesora, że tutaj procesor nie musiał sam siebie emulować, więc tu był ten cały myk. No nie? Dokładnie. No i przechodzimy już do emulatorów. Generalnie były dwa najważniejsze. Shapeshifter, którego ja używałem, Fusion, którego używałeś ty. Tak. Ale dla porządku dodam, żeby w ramach ciekawostki, że jest też Basilisk 2. On jest też dostępny w jakiejś starszej wersji, nawet na Amiga S3. Jest też dostępny na Amiga S4, ale według mnie on jest dużo słabszy niż te stare emulatory, mimo że był to emulator robiony, o ile się nie mylę, przez autora Shapeshiftera. Natomiast w przypadku Amiga S4 na przykład on tu już musi emulować procesor jakby 68K, no bo procesor jest tak, inny. to PowerPC. W dodatku nie ma tam JIT-a, więc ta wydajność, przy procesorze typu takim jak jest w Amidze One X5000, no to będzie szybko chodzić, ale moim zdaniem dla tego softu, który gdzieś tam, nie wiem, dla Warcrafta, Warcraft jest już dawno przeportowany na Amiga S4, ale przykładowo, gdyby nie był, a chciałbym sobie pograć, no to wolę jednak dzisiaj używać DOSBoxa, bo tam jest JIT i tam jest emulacja wygodniejsza i szybsza, natomiast w tamtych czasach, w czasach tej Amigi klasycznej, w latach 90., to emulacja PC-ta to była masakra, a emulacja Maca to było coś, zwłaszcza jeśli tak jak ja miałeś kartę graficzną. Dodam tu, bo skupimy się na Macu 68K, ale dodam tu, że Fusion miał też wersję iFusion PowerPC, która emulowała Power Maca i to w zasadzie jedyny emulator Power Maca na Amigie, ale miał tę wadę, że działał wyłącznie na Amidze 3000-4000 z kartą PowerPC, nie działał na 1200. Jeszcze dzisiaj przed nagraniem sprawdziłem nawet z ciekawości, czy może by zadziałał ta wersja WOS-owa na Amidze One, ale też niestety nie działa, więc to była taka nisza niż, bo mało kto miał tą 4000 z PowerPC, więc to jest taka ciekawostka. No ale mówiłeś, że używałeś Fusiona, do którego ja nie mogłem się przekonać, więc słucham, przedstaw ten argumenty. Tak jest. Fusion generalnie to też ten sam twórca, który robił PC Taska. I też tam przecież wiadomo, z PC Taskiem się walczyło przed Fusionem. Dla mnie on przemawiał prostotą konfiguracji w stosunku do Shapeshiftera. Nie wiem, dla mnie był jakiś taki logiczniejszy, ale chyba najważniejszym punktem, dlaczego częściej korzystałem, bo oczywiście miałem oba zainstalowane i jak jedna aplikacja nie działała pod tym, to przeskakiwałem na drugi, ale jednak Fusion był bardziej wykorzystywany. Ze względu na moją konfigurację podejrzewam, bo ja miałem 40 MHz, 32 MB RAMu i AGE, nie byłem czerwonym baronem, który ma kartę graficzną i Fusion sobie po prostu lepiej radził od Shapeshiftera. No miałem takie wrażenie, że jednak to chodzi tam lepiej i szybciej, stąd mój wybór właśnie na Fusiona. No tak, bo dodajmy, że do tych emulatorów, przynajmniej do Shapeshiftera, było jakby kilka dedykowanych sterowników graficznych, które gdzieś tam z tej AGI próbowały wyciskać 7 poty. Natomiast AGA generalnie, tak jak
ówczesny typowy Cieniutko. Workbench, no to był w tym dla tego telewizora CRT czy jakiegoś tam prostego monitora. Przeważnie było to 640 na 256, czasami 640 na przykład na 512 czy tam 480 w jakimś multiskanie, ale przeważnie ludzie mieli 16 kolorów na Workbenchu, 32, bo w 256 to już sam Workbench na Adze mulił. Natomiast blat Macintosha działał też w 256 kolorach, a przynajmniej wiele gier wymagało tego. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta AGA musi te gry w tej rozdzielczości w 256 kolorach przerabiać, więc były cuda wianki, właśnie procesor był emulowany szybko, ale z grafiką były kombinacje, to pamiętam właśnie, że niektórzy Fusiona, bo coś tam trochę szybciej chodzi. No ja tak jak mówiłeś, miałem co prawda tylko 40-33 MHz, razem co prawda z Blizzardem PowerPC, ale miałem tą kartę graficzną. No tylko, że Blizzard wtedy spał, on nic nie robił. Tak. No ale Blizzard był jakby pełnił funkcję przyłączki do karty graficznej i to robiło robotę, bo tutaj nie było tej konwersji i po prostu to chodziło bardzo szybko. Podejrzewam, że mimo iż miałem te 7 MHz wolniejszy zegar, to summa summarum komfort pracy z kartą graficzną był u mnie jednak lepszy. Na pewno. To tu, tak jak wspomniałeś na początku naszego materiału, że w magazynie Amiga wyczytałeś, że Amiga potrafi być te 10% szybsza od Maca, to na pewno coś w tym jest, bo to taka ciekawostka, jak ja na swoje 40 MHz pod Maciem odpalałem sobie benchmarki, to byłem na równi z tą Quadrą, którą ty wymieniłeś i mówię, no kurde, to Wolsztyn i Doom, to muszą zaiwaniać. Tylko, że wiesz, wtedy człowiek głupi była, wiadomo, że tutaj wąskim gardłem była grafika, nie? Sam procek rzeczywiście, bo tam benchmark robił benchmark procesora, a nie DSP, nie grafiki i tak dalej. Więc na czystym benchmarku, jak spojrzałeś, panie, jesteśmy the best, nie? No ale w praniu niestety wyglądało to zdecydowanie inaczej niż na benchmarku, nie? I u mnie mówię, wąskim gardłem była grafika, więc ja oprócz takich tam rzeczy typu Office, to tam wiele sobie nie pograłem. No, pograłem, starałem się pograć, klatki animacji sobie w mózgu dodawałem i jakoś to tam szło, ale o komfortowej grze naprawdę na moim konfigu nie można było Okej, no to widzę, że o grach pewnie więcej będę mówił ja, ale zanim jeszcze przejdziemy jakby do opisu softu, który dawał nam Mac, bo nawet często się mówiło żartobliwie na te emulatory Maca właśnie jako podkładkę pod Warcrafta czy coś takiego, to jeszcze powiem o samym systemie. System 753 był dodawany po prostu do czasopism, bo to był system darmowy. Z tego co słyszałem, po prostu Apple, coś tam ten system był nieudany, powiedzmy, nie wiem, jak Vista dla Windowsa i oni dość szybko tego 753 udostępnili za darmo. Był nowszy 761, to już był komercyjny i 8.1 to był chyba najnowszy system dla 68K, tak? Ale to już nie było darmowe. No co trzeba było sobie zakombinować? No to trzeba było sobie zakombinować ROMy w tamtym czasie, no ale wiadomo jak to wtedy było z piractwem, z podejściem do piractwa i tak dalej, więc tutaj nie ma co do tego wracać. Powiem nie jeszcze takie ciekawostki, że to też dla mnie była pewna lekcja nauki z innym systemem. Pamiętam dosyć dziwne rzeczy. Uświadomiłem sobie, jaki ten system wtedy Maca był jednak słaby do systemu Amigi. Tam takie były jakby rozszerzenia, zwane u nas żartobliwie przez naszych redaktorów amigowych zwierzkami, które trzeba było wyłączać nieraz, żeby jakaś gra zagrała. A też ciekawostką był system plików, bo generalnie dostarczono plikopartycje do Amigi już gotowe, ale ja pamiętam, że w pewnym momencie, bo te plikopartycje jednak też były trochę wolniejsze, ja sobie specjalnie makową partycję fizyczną w Amidze założyłem do emulacji i żeby te pliki przenosić, to wiem, że tam był jakiś dziwny system plików, że jeden plik był jakby
nie wiem, reprezentowany teraz powiem w skrócie, znowu fani Apple'a może mnie tutaj zjedzą. Zresztą teraz podejrzewam, że w nowych wersjach systemu Apple'a tego nie ma, ale jakby strona A, strona B i wiem, że był jakiś programik, że kopiowałeś pliki do jakiejś gry, musiałeś przełączyć, dajmy na to, żeby były pliki widziane jakby strona A i potem przełączałeś ten programik i te same pliki jeszcze raz kopiowałeś i one pod Maciem wyglądały jako jeden plik, a w rzeczywistości to były dwa jakieś złączone pliki. Takie dziwactwa wtedy były. Ja tego kompletnie nie pamiętam, No, ale ja też nie dołączałem dysku i nie robiłem też prawdziwej takiej właśnie partycji na swoich dyskach, tylko bawiłem się plikopartycjami, nie? Chociaż wiem, zdaję sobie sprawę, że były wolniejsze, nie? Mhm. No ja poszedłem w tym dalej, być może dlatego, że ta karta graficzna jednak no, Tak, robiła tak, bo robotę i pewnie inne podejście. Tak, to no, na twoim miejscu to się nie dziwię w ogóle, nie? No dobra, to myślę, że możemy przejść do softu. Najpierw soft użytkowy. I ja tutaj zacznę od tego, co najważniejsze jest dziś. Wtedy może tak ważne to nie było, czyli od przeglądarek internetowych. Nie wiem, czy używałeś sieci i tak dalej. Nie używałem. No Absolutnie. ja wtedy używałem i powiem tak. Znaczy nie, na Amidze tak, ale pod emulacją. Pod emulacją nie. Być może Fusion miał tu jakieś gorsze możliwości, nie wiem, ale pod shifterem na pewno używałem i powiem, że wtedy, w tamtych czasach, to były jeszcze tak proste strony w HTML-u, że generalnie to ten eyebrows do 90% rzeczy wystarczał. Natomiast było już wtedy coś takiego, zresztą to do dziś chyba istnieje, bo jeszcze z 2 lata temu sobie przypadkowo sprawdzałem. Czaty były na Jawie i to chyba do dziś jest na Interli Czateria i tak dalej. Nie mam pojęcia. A wtedy się tak czatowało, to było takie pierwsze jeszcze jakby przed rewolucją gadu i innych dzisiejszych współczesnych standardów, to wchodziło się na czat, na te wirtualne Polski, na Interię i tak dalej i tam mogłeś gadać z ludźmi. To było na Jawie, więc amigowe browsery tego nie miały, a takie browsery jak tam Netscape chyba w wersji 4, Internet Explorer też w 4 wersji, czy taka typowo macowa przeglądarka ICAP, one z tego korzystały i pamiętam, że właśnie żeby sobie poczatować, chociaż to chyba wolno dosyć mimo wszystko działało, to do tego używałem przeglądarek internetowych, ale to mówię, w tamtym czasie strony były generalnie na tyle Ale to proste. rzeczywiście musiało być trochę później ode mnie, bo no ja już te tak zwane czaty to ogarniałem na PC-tach, a na Amidze Mirca używałem i to mi starczyło, ale jeszcze wtedy nie było w ogóle czatów, więc nawet wiesz, nie ten. Ja używałem Który to był generalnie rok, jak ty to... emulatorów Maca pewnie gdzieś tam od 90 pewnie jakiegoś 6-7 roku do roku 2003, kiedy przeszłem na Amigę One, więc być może te czaty to był rok 2000, 2001. Tak. Podejrzewam, że czyli ten moment, jak ja się odłączyłem. No, 2001, kiedy ja jakby gdzieś tam pod koniec 2000 roku, czy na początku 2001 roku, zimą pamiętam, kupiłem sobie to SDI, o którym już tam rozmawialiśmy w pierwszych odcinkach, bo wcześniej... I siedział. Tak, bo wcześniej to by było szkoda impulsów na czatowanie, nie? Więc to już był taki przełom wieków. A żona za drzwiami. A tu... Tak, no dobra, ale to mówię, to dzisiaj oczywiście nie ma sensu tych browserów odpalać, bo to jest o wiele starsze. Chociaż zaskoczyłeś mnie, że to tak długo ta proteza działała. To rzeczywiście jestem w szoku. Tak. No słuchaj, ICAP, o ile wiem, był, chociaż już Mac był, on w 94-5 roku, chyba w 4 już przeszli na PowerPC, w 5 na pewno, a ten ICAP na przykład dla 68K to chyba jak ostatnio sprawdzałem, to wersje z 2003 czy 2004 roku najnowsze, więc do tego czasu jeszcze było to rozwijane, nie? No ci wielcy gracze jak Netscape, który tam wiadomo przegrał z Microsoftem w tamtym czasie, więc padł jakby sam z siebie, ale Internet Explorer, no to one się wycofały gdzieś już tam na wersji bodajże 4, więc mówię, dzisiaj to już jest tam archeologia.
No obok browserów, mimo że Amiga zawsze była mocna w oprogramowaniu graficznym, to no Mac też miał swoje perełki, że tu wymienię Paintera czy Photoshopa, ale ja już długo mówię, więc może ty powiesz, czy tam miałeś doświadczenia z tym oprogramowaniem. No tak, znaczy Painter nie, ale Photoshop jak najbardziej, bo to tam jak najbardziej kręciło. No tylko, że znowu wracamy do mojego punktu wyjścia, czyli Agi. No i to tam się rzeźbiło na ekranie, to tam o komforcie pracy nie było. Ja bardziej się, chociaż przyznam szczerze, że na Amidze te całe UI Corela poznałem. Już później, jak chciałem używać Corela, znaczy Photoshopa, przepraszam, już w późniejszych latach, no to przynajmniej umiałem się po nim przemieszczać, ale jeżeli chodzi o sam komfort pracy na Amidze, w moim przypadku nie bardzo. No bo znowu brak karty graficznej najbardziej wychodził bokiem, nie? Tak, no ja tego problemu nie miałem. Photoshop był chyba bodajże w wersji 3. i 4, ostatnia wersja 68K. Potem już były wersje na PowerPC. I tak jak mówisz, ja dosyć długo jednak używałem tego jeszcze po 2000 roku. No i teraz mając jakieś tam stare wersje z połowy lat 90. tego Photoshopa, a jednak ten Image FX, Photogenics i tak dalej, to się jeszcze tak do 2001 roku na Amidze rozwijało, to jakoś mnie nie kręciło. Okej, była marka, nazwa Photoshop, ale no wolałem używać softu amigowego, zrobiłem to samo. Zawsze to jednak, wiesz, natywnie, nawet jeśli to chodzi szybko, to jednak musisz odpalić ten emulator, załadować ten inny OS, a po co, skoro możesz zrobić dwuklik na ikonce, nie wiem, i masz FX-a i zrobić to samo, więc tu się też przyznaję, że jakoś wielce tego nie używałem, a już wspomniałem... Ale tak z ciekawości tylko dopytam, to ten Photoshop na tym Macu pod AMI chodził tak całkiem normalnie, tak że nie czułeś, że to jest, że coś tam go boli? Wiesz, nie wiem jak chodził na normalnym Macu, ale wiesz jak to było w czasach powiedzmy Tak, no. tej 40. No niby w porównaniu, nie wiem, do jakiejś 500 czy gołej Amigi, no to był sprzęt i to była rakieta, ale z drugiej strony nawet pod amigowym softem, jak załadowałeś jakiś większy obrazek, na tamte czasy większy obrazek to mógł być 1600 na 1200 na przykład i chciałeś obrabiać, jakieś filtry nakładać pod Artefaktem, czy tam Artefakt chyba był tak ideowo najbardziej zbliżony do Photoshopa, to też potrafiło trwać czasami, jak przesadziło ci ze 40 minut, więc ja też nie chcę się wypowiadać na temat komfortu względem, nie wiem, realnego Maca, natomiast takie podstawowe... Znaczy inaczej, może komfort w stosunku emulowany Mac, a natywnie na Amidze właśnie. No to było porównywalne, aczkolwiek już też dobrze nie pamiętam, bo mówię, mało używałem. Wspomniałeś Corela, nie wiem czy był Corel na Maca 68K, na pewno była Macromedia Freehand, ale ja chyba nie używałem, a szkoda, bo akurat w przeciwieństwie do jakby grafiki rastrowej, to grafika wektorowa to nigdy nie była mocna strona Amigi i tam można było poużywać, ale rozumiem, że ty z racji braku karty graficznej też pewnie tak. U mnie generalnie emulator Maca, ty mówiłeś, że to jest podkładka do Warcrafta. U mnie to była podkładka do czegoś zupełnie innego, ale to za chwilę przejdziemy pewnie do tego działu, czy tej gry. I teraz taka ciekawostka, bo pamiętasz pewnie soft Scenery Animator albo Vista Pro do generowania krajobrazów. Ale było coś takiego jak Braille 3D na Macu. Pamiętam, że robiło to na mnie piorunujące wrażenie wtedy. Dzisiaj to oczywiście trąci myszką, bo sobie nawet zainstalowałem na PC-cie ostatnią wersję 7.0, ale to już nie jest rozwijane z 15 lat. Natomiast wtedy na Amidze był Braille 3D 4.0, ale wtedy te wzgórza, te krajobrazy to się wydawały fotorealistyczne. No. Tak, i pamiętam, że to już potrafiło się liczyć długo, ale miałem tam sposób, bo oczywiście to był program komercyjny, jeszcze takie fajne
fajne. No dzisiaj też trącące myszką, ale wtedy takie GUI, te takie jakby trójwymiarowe przyciski ze strzałkami. Potem wiem, że jeden program do morfingu na Amigę był trochę wzorowany na Elastic tym. Dreams. Tak, Elastic Dreams i to tam też takie zakręcone GUI, wtedy takie... A wtedy robiło wrażenie. Tak. Wtedy to robiło wrażenie, dzisiaj wzbudza uśmiech monitorowania. Tak, no. No i... Tak jakby dla dzieci, nie? Tak. Ale wtedy, no jakie futurystyczne GUI. I pamiętam, że miałem sposób, bo to już potrafiło się liczyć na tej mojej 0,40-33 MHz dosyć długo, bo karta graficzna kartą graficzną, ale rendering to jednak CPU tutaj robiło robotę. I na przykład tam było tak, w oryginale, oryginalna pełna wersja wyrenderowała ci cały krajobraz, natomiast wersja demo po wyrenderowaniu krajobraza nakładała ci oczywiście znaki wodne pełno na cały obraz. I to się renderowało tak, że miałeś tam obrazek powiedzmy 800 na 600 pikseli, więc patrzałeś z góry jedna linijka, druga i tak 800 leciało w dół. Ja miałem taki sposób, że jak było już 799 linii wyrenderowanych, robiłem print screena, znaczy grab ekranu i w ten sposób miałem funkcjonalność pełnej wersji, nie? Bez uciążliwości wersji demo. I w tym wypadku ta nie najlepsza wydajność 40 akurat się przydawała, bo spokojnie miałeś czas, bo jak jedna linia się wyrenderowała, nie wiem, 20 czy tam 30 sekund, to miałeś spokojnie czas, żeby tego graba zrobić, nie? Ale zobacz, Polak potrafi. No. Ale Bo zobacz, taki Angol czy coś, to by po prostu otworzył portfel, zapłacił za full wersję, a Polak mówi nie. Tak. Nie będziemy tu tracić gotówki na jakieś majonezy. Print screen. Tak, ale z drugiej strony też wtedy kupić soft dla Maca legalny, to też było ciężko. To też przypominam, że chyba taki polska edycja tam Macworlda to wyszło chyba w 98 roku czy 9, bo wcześniej to w ogóle, mówię, Mac w Polsce to była taka egzotyka. Nawet piraci tego nie mieli w ogóle. Tak. A potem oczywiście ci amigowi piraci no, gdzieś tam na tych składankach coś tam zaczęli dodawać. No i jeszcze zupełnie dzisiaj przyziemna rzecz, dzisiaj z perspektywy XXI wieku, ale wtedy w 90 latach na Amidze wcale nie aż taka oczywista, to na przykład Acrobat Reader. No wtedy tak na Amidze z tymi czytnikami PDF-ów nie było różowo. Nie wiem, w którym roku powstały pierwsze. Mi się wydaje, że gdzieś tam już po latach 90. Tak, też wymagały dość dużej mocy, więc też nawet dla takich przyziemnych rzeczy jak możliwość przejrzenia dokumentu PDF, to ten Mac się przydawał, ten wirtualny Mac. No ale teraz dodaj, czego ty jeszcze używałeś, bo ja już tutaj listę moich programów użytkowych zamykam. Słucham ciebie. Nie, u mnie to tylko Office, Photoshop i to w zasadzie wszystko, nie? No ja głównie Maca stawiałem na gry, nie? Że to miała być furtka dla gier, nie? Bo po roku już 2000 no to już miałem peceta, więc nie musiałem sobie tych pomostów robić tak zwanych, nie? Ale u mnie generalnie Mac to gry. No bo jak zobaczyłem w magazynie Amiga Maconcik i zobaczyłem screeny 2, które po prostu mnie zmroziły, czytaj Wolfenstein i Doom, mówię, to chcę to zobaczyć w wersji macowej. No ale... Jeszcze, bo już przechodzimy w takim razie do gier, bo też mam swoją listę, ale jeszcze a propos tego Office'a, to powiem, dlaczego ja nie używałem, albo dlaczego odbiłem się, bo tam był chyba problem z czcionkami i dostałeś dokument na PC-cie, czy nawet zrobiłeś dokument na Macu, no. I chciałeś go odpalić gdzieś tam na PC-cie właśnie, bo też mówię, no łatwość przenoszenia i pamiętam, że chyba inne było kodowanie znaków, że był z tym jakiś problem. Nie wiem, czy istniał jakiś konwerter, czy nie, ale mi się wydaje, że nie było to właśnie takie proste. Znaczy o ile ja dobrze pamiętam, to było takie rozszerzenie do PC-towego Office'a, to tam ważyło parę kilobajtów
i wystarczyło, że to wgrałeś na PC-cie i te z Maca wchodziły jak no Aha. bez żadnego problemu. No ale wiesz, jeśli ja pamiętam, że to były jeszcze czasy, kiedy nie wiem, były takie profesje, może to za dużo powiedziane, ale ludzie się ogłaszali typu przepisywanie prac. Przepisanie prac. Tak, No. i tak dalej. I na przykład wiem, że gdzieś tam jedna znajoma nauczycielka mówi, że ona musi tam robić jakieś konspekty i tak dalej, że jej się tego nie chce. Ty, Rafał, może byś mi tu zrobił. Ty szybciej klepiesz tam na klawiaturze jako komputerowiec, bla, bla, bla. I wiem, że wiesz, bo tak jak ty mówisz, pewnie szło to załatwić od tak, ale to trzeba było wiedzieć, że takie rozszerzenie trzeba wgrać. A przeciętny Kowalski w tamtym czasie pewnie tego nie wiedział i dlatego no niestety nie było to takie łatwe. Pamiętam, że miałem to na dyskietce, bo to była tak mała taka pchełka. Miałem to na dyskietce, jak gdzieś szedłem do jakiegoś kumpla i zawsze miałem tą dyskietkę przy sobie, jak nawet on miał peceta, żeby on sobie od razu to wgrał, nie? No widzisz. No okej, to tyle w temacie softu użytkowego. Na pewno była to no, dosyć istotne wsparcie, ale pewnie jeszcze bardziej istotnym wsparciem było poszerzenie się katalogu gier. No i teraz już mów, bo ci przerwałem, więc słucham. Czy pierwsza gra, którą odpaliłem, to oczywiście Wolfenstein. I on chodził, tak ci powiem, w miarę. Chociaż pewnie gdybym dzisiaj to zobaczył, to stwierdziłbym, że to w ogóle nie chodzi, ale wtedy sobie tak pomniejszyłeś trochę to okienko, tym bardziej, że Wolfenstein na Maca był zupełnie innym Wolfensteinem niż ten PC-towy. Chyba był lepszym. Był lepszy, znaczy miał jedną dużą wadę w stosunku do PC-towego, że postacie nie miały wszystkich klatek animacji, że nie mogły być pod skosem. Albo na front, albo od tyłu. I to był ten problem, że na przykład SS-mani nie mogli sobie tak spacerować, nie mogłeś go zaskoczyć. Ale poza tym miałeś więcej broni, bo tam była dodana bazuka i miotacz ognia. Tekstury były lepsze, no generalnie grafika była lepsza. Więc no, robiło to wrażenie, chociaż wtedy kompletnie nie kumałem, że brakuje tych klatek animacji. Czułem, że coś jest inaczej, ale za gówniarza nie potrafiłem tego tak wytłumaczyć. Dzisiaj jak patrzę, to już wiem, czego tam brakuje, ale generalnie tak, no, był lepszy. Okej, oddaję głos. Znaczy, ja nie jestem aż takim ekspertem od Wolfensteina jak ty, a zainteresowanych to zapraszam na twój prywatny kanał, gdzie zrobiłeś ranking Wolfensteinów. Natomiast też no, gdzieś tam słyszałem, że był najlepsza wersja, niby to jest ta wersja na Maca, chociaż jak ty mówisz jako spec, że nie do końca, bo ma swoje braki, ale ja chciałem tylko powiedzieć, to jest jedyny brak. Jakie realia wtedy były, że powiedzmy mając taką 40, to potrafiło się czytać w magazynie Amiga na przykład benchmark w postaci zrobienia obrotu o 360 stopni w Wolfensteinie na PC Tasku. I na PC Tasku emulacja była właśnie PC-ta tak wtedy słaba, że na przykład teraz może strzelam z głowy, ale mniej więcej, żeby wam uświadomić, jaki to był rząd wielkości, że na przykład obrót trwał 12 czy 15 sekund. Tak wtedy, więc Wolfenstein na PC-cie nie był grywalny, a tu tak jak mówisz, to było grywalne po prostu u mnie na karcie graficznej, to normalnie u ciebie być może w mniejszym okienku, ale w porównaniu do PC-ta to nie było żadnego porównania. Właśnie tam w tych grach na Maca bez karty graficznej był takie ciekawe było zjawisko. Ja to wtedy nazywałem w tamtych latach tak po swojemu rzeźbienie na ekranie, bo generalnie gra niby chodziła szybko, tak jakby właśnie procek nadążał, a widziałeś takie odświeżanie ekranu od góry do dołu, takie, no kurczę, tak jakby się właśnie ten ekran się rzeźbił, że tak jakby właśnie grafika nie nadążała za procesorem i oczywiście zmniejszyłeś okienko, przymrużyłeś oczy i kurczę, jechałeś z koksem. I o ile w Wolfensteina dało się grać, tak Doom już tutaj na Ardze no, niszczył, nie? Chociaż oczywiście sobie patrzę, jestem E1, M1 i sobie oglądałem, ale o żadnym komforcie już w Doomie nie było mowy. Okej. No ja co do Dooma, no to jak wiesz, miałem PowerPC w Amidze i już były porty amigowe pod PowerPC, więc Dooma nie wiem, czy kiedykolwiek odpaliłem, bo nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, skoro mogłem mieć full wypas, full prędkość na Amidze. Tak,
ale wiesz, mnie na 40-40 MHz Doom ten amigowy też pomykał, ja w ogóle go skończyłem na Amidze, tylko że ja miałem takie, wiesz, bo wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy jak dzisiaj, nie było internetu. Ja sobie tak tłumaczyłem, że skoro Wolfenstein jest tyle lepszy na Macu niż na PC-cie, że Doom pewnie też taki jest. I tylko dlatego chciałem zobaczyć, czy ten Doom też się różni, wiesz, też go podkręcili w jakiś sposób, ale nie, to był port 1:1, nie? No u mnie zdecydowanie najbardziej jakby czasochłonną grą, z którą spędziłem najwięcej czasu, to jest coś zupełnie innego, czyli Heroes of Might and Magic 2. I pamiętam, że to była gra, jak pierwszy raz ją odpaliłem, co mi się chyba nie zdarzyło ani nigdy wcześniej, ani nigdy później, to w pierwszy dzień grałem bite 14 godzin. W zasadzie nawet obiad jadłem przy biurku i cały czas grałem, tak mnie wkręciła. To było dobre, bo to była, wiesz, strategia niezbyt dynamiczna, więc dało się w to grać, bo to nie był jakiś tam dynamiczny FPS, tylko właśnie, wiesz, strategia turowa. Tak, Natomiast turowa. to, co wkurzało, co pamiętam doskwierało i tu znowu akurat wolałbym mieć być może 68040, a najlepiej 68060, to długie myślenie komputera. Po prostu ty zrobiłeś swój ruch, a potem nieraz czekałeś długo, Może też jak miałeś obiad 6 jadł. przeciwników, aż oni tam się zastanowią, porozstawiają tych swoich i ta gra niestety w wersji pirackiej, bo takie wtedy niestety tylko były, miała tą wadę, przynajmniej pod emulatorem, podobno na oryginalnym Macu nie, a też słyszałem teorię, że podobno na Amidze 4000 też nie, tylko na 1200, ale nie jestem co do tego przekonany, że niestety nie mogłeś grać w kampanię, bo nie działały save'y. Więc trudno sobie wyobrazić, żebyś grał, nie wiem, tydzień czy tam 2 tygodnie całą kampanię bez save'owania. Natomiast tych pojedynczych misji było tyle, a w pojedynczych misjach save'y działały, że naprawdę wiele miesięcy z życiorysu ta gra mi zabrała, no i do dziś jestem zagorzałym fanem Heroesów. Na szczęście łatwiej i wygodniej dzisiaj się gra, choćby bezpośrednio pod Amiga OS 4, czy nawet ewentualnie pod DOSBoxem. Pod DOSBoxem zresztą też tą grę, tą kampanię przeszłem, zanim była jeszcze dostępna na Amiga OS. Okej, twoja jakaś gra? Tak, no kolejna perełka i to już tak typowo, już nie Wolfensteiny, nie Doomy, czyli Settlersi, druga część. No to ja nawet nie wiem, czy to nie był taki główny powód. Nie, no Wolfenstein był głównym powodem, a Doom to taka ciekawostka, ale tym drugim, takim najważniejszym punktem to były Settlersi drudzy. No i to też przymykałem oko, ale w to grałem. Rzeczywiście jakoś tam ten ekran się rzeźbił, ale grałem, bo to już nie było tak dynamiczne jak Doom czy Wolf. I tutaj też można było wybaczyć troszeczkę tą ślamazarność i tak dalej. Chociaż gry, no nie skończyłem na tym. Ja w ogóle miałem też taką, nie wiem, czy to była przypadłość mojej Amigi z tamtych lat, czy to była wina emulatora, ale miałem coś takiego, że jak Settlersów pograłem dłużej niż godzinę, to nagle miałem albo reset, albo coś. I kurczę, nie wiem, czy tam coś z chłodzeniem było nie tak, czy co w Amidze, no ale z drugiej strony w innych grach nic się takiego nie działo, a tutaj właśnie w tych Settlersów doświadczałem jakichś takich bugów, nie? No tak. I zarówno software'owych, jak i hardware'owych. Ja w Settlersów też grałem długo, to też gra, przed którą sporo czasu spędziłem. Też taka ciekawostka, bo ani Settlersi 1 nie wyszły na Maca, ani Settlersi 3 nie wyszły na Maca, chyba 4 też nie. A 2 jako jedyna wyszła na tego Maca 68K i gdzieś tam obiły mi się teorie, że no to była już wersja zrobiona na Amigę, bo 1 przecież wyszła na Amigę, tylko rynek Amigi już był na tyle mały, no, że stwierdzono, że im się nie opłaca, więc wyjątkowo tą wersję pchnęli na Maca, skoro już mieli kod na 68K. No i tym bardziej szkoda, że wtedy tej wersji na Amidze nie było. No na szczęście, no dzięki emulacji mogliśmy sobie w to pograć. No wiadomo. Chociaż i moja
teoria też jest troszeczkę bardziej spiskowa. Mi się wydaje, że jednak mieli ten gotowy port pod 68K, tylko zwróć uwagę, że oni by musieli znowu zrobić to w tak niskiej rozdzielczości jak na AGE czy na EC. Nie no, a na AGE zostańmy przy AGE, już ECS-a odpuśćmy sobie. Tak. A jednak tamte pole widzenia w tej wyższej rozdzielczości miało znaczenie i może tutaj też tu o to chodziło. Chociaż oczywiście mogli to wrzucić pod B-wizję, pod kartę graficzną, no ale tu już wtedy twoja teoria się sprawdza, że Amiga już cieniutko, ile kto tego kupi egzemplarzy, dajmy sobie spokój. Że powiedzmy sobie, że niemal równocześnie, no może rok później wyszła gra Foundation, czyli właśnie chciałem też już to Terców. powiedzieć. I owszem, tam mogłeś sobie grać bez karty graficznej w jakiejś niższej rozdzielczości, ale mogłeś sobie grać tam w 800x600, jak miałeś kartę graficzną i mocnego cepa. No i to chodziło, więc mogli to zrobić dla każdego coś dobrego, Tak. po prostu opcje konfiguracyjne. Tak. I to mogłoby nawet zachęcić, żeby kogoś zmusić do kupna tej karty, nie? Dokładnie. O właśnie, Foundation jest bardzo dobrym przykładem, bardzo dobry, bo to jest takie fajne, chcesz, to sobie pograj jak paziu, ale jak sobie dokupisz, to sobie grasz jak król. No dokładnie. Super. Okej, a powiedz mi, no bo wiem, że lubiłeś Napalma i tak dalej, a w Warcrafta grałeś? Oczywiście, że grałem, tak. No, tylko, że ten Warcraft też u mnie, ale nie wiem, czy ja z kolei miałem wersję jakąś zbagowaną, czy coś, że też mi wysypywała mi się ta gra strasznie, nie? Ja nawet nie wiem, czy byłem w stanie ukończyć którąś misję do końca, że zawsze coś tam się wykrzaczyło, nie? Wiesz, I pamiętam, że też taki eksperyment robiłem, że tą grę zostawiałem na przykład na jakiś czas i wszystko okej. Ale wystarczyło trochę pobiegać tymi orkami i już coś się tam krzaczyło, nie? no ja grałem więcej w jedynkę, bo ja zawsze mam taką zasadę, że jak gdzieś dostanę jakąś grę, gdzie jest jedynka i dwójka, to nie lubię ruszać dwójki, bo wiem, że jak zagram w dwójkę, to potem już może nie chcieć mi się Do grać w jedynki będzie ciężko. Więc grałem w tą jedynkę, no i ta jedynka jakoś tam chyba mi działała. Ja nie pamiętam, żeby była niestabilna. Co prawda też gry nie przeszłem, bo nie jestem aż takim, jak wiesz, fanem RTS-ów, zwłaszcza na emulacji, ale dosyć trochę pograłem, kilka godzin na pewno i nie przypominam sobie, natomiast no pamięć już też może zawodzić, a poza tym jednak mieliśmy inne konfiguracje, jednak być może tu ta karta graficzna też coś robiła, nie? A pamiętasz, bo teraz mi się... A poczekaj chwilę, jeszcze tylko do tego coś dodam. Nie wiem, czy kojarzysz takie coś na Amigę natywnie, Scions. Tak. No, To był też to będzie kiedyś... Tak. Warcrafta niewydany, tak. Właśnie, bo mam dostęp do takiej dość bogatszej wersji, ale to kiedyś odcinek o tym zrobimy. Bo teraz mi się przypomniało właśnie... Jak już zahaczyłeś o to powiem, że na naszej tej liście, z której akurat teraz wyjątkowo zaczerpnęliśmy temat, bo temat emulacji Maca to mieliśmy już zapisany ponad rok temu i wreszcie skorzystaliśmy z tej listy i coś tam wzięliśmy, to na naszej liście też są takie nigdy nie wydane gry, więc tam na pewno taki science się zdarzy, bo mamy taki temat finał bez happy endu, czyli niewydane gry na Amigę. Okej, nie wiem czy grałeś, bo akurat ja tego typu gier nie lubię, ale Alone in the Dark. Tak, próbowałem, ale to strasznie chodziło. Znaczy, wiesz, tam miałeś statyczne tło, tylko te postacie 3D się obracały jak w klasycznych Residentach. W klasycznych Residentach. No Resident zerżnął z Alone in the Dark. Tak. Alone in the Dark był pierwszy. Ale pamiętam taki moment, jak chciałem strzelić do potwora i ten obrót, o którym ty mówisz, że Wolfstein obrót trwał 12 sekund, to nie wiem, chyba pół minuty trwał. I to mnie strasznie zmęczyło, nie, że ojej, a wiesz, w tej grze trzeba było iść na górę, wziąć klucz, zejść, wrócić. Wiesz, no było co robić w tej grze. Ja z tą moją prędkością, nie dało. To była taka ciekawostka, że zobacz, Alone in the Dark na Amidze, ale żeby mówić o komfortowym graniu, czy jakimkolwiek, nawet wtedy stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ta postać tak się obracała, nie? Ja ci powiem, że znowu ja mam inne wspomnienia. Słabo mówię, mało w to grałem, bo to nie jest mój jakby typ gier, ale faktycznie tu chyba ta Aga musiała coś robić, nie tak, bo wiesz, tam postacie były, o ile wiem, nie oteksturowane. Tam były chyba wektory, tylko ściany były teksturowane. Tak, więc tak.
teoretycznie, wiesz, Amiga w wektorkach źle się nie czuła. Co więcej, kiedyś opisywałem i też zagłębiałem się w temat takiej u nas niszowej, nieznanej platformy, taki, no w sumie komputer, który rozpropagował de facto popularne dzisiaj wszemi wobec ARMy, czyli Acorn Archimedes, taka Amiga 500 powiedzmy dostępna, głównie popularna w Anglii. Taki komputer, Kojarzę. tak, konkurent powiedzmy 500 czy tam Atari ST. ST. Dużo wspólnych gier i tam o dziwość zdziwiłem się, że był Alone in the Dark. I gdzieś w jednej z książek o grach, teraz nie chcę powiedzieć w której, bo mam ich kilka na półce, wyczytałem taką oto teorię, że to pokazywało, że Amiga, nawet chyba według tego autora 500, dałaby radę taką grę uciągnąć, a prawdopodobnie jedynym powodem, dlaczego nie było wersji amigowej, było fakt, że Amiga w standardzie, zwłaszcza 500, nie miała twardego dysku, a ta gra chyba 20 mega zajmowała na twardym dysku i przez to nie było właśnie jakby, taką on wysnuł teorię, więc on wysnuł teorię, że tu nie chodziło o wydajność, skoro Acorn dawał radę to jakby uciągnąć, tylko właśnie o twardy dysk, nie? Więc jestem zdziwiony, że nawet na 1240 masz takie wspomnienie. Tak, ale teraz weź sobie pod uwagę to, że gdyby ta gra była w 320 na 240, podejrzewam, że chodziłoby tak jak u ciebie na karcie, ale że tam było wymuszone ta wyższa rozdzielczość, to Aga tutaj w tym momencie już na starcie samo wyświetlenie tego dla niej było już wysiłkiem. Tak. No tak, i pewnie ta wersja na Acorna pewnie też była w jakimś low-resie i to mogłoby tłumaczyć. Tak. Nie wiem, czy grywałeś w Civilization 2? Nie. Ja też nie, bo jakoś nawet jedynka mi nie podeszła. Pamiętam, i właśnie jedynka mi nie podeszła i dwójki już w ogóle mnie już tak jakoś wystraszyła mnie ta jedynka. No. Jeszcze magazyn Joystick i Kazimierz Kaczor, jak przedstawiał tą grę, wtedy się napaliłem, ale... Ja też. To mamy te same wspomnienia. I to zobacz, pan Kaczor obydwóch nas w maliny wpuścił. No i teraz taka może gra, która jest znana z Amigi wszem i wobec, czyli Flashback, ale na Macu był w 256 kolorach i to też jest jakiś tam, no wziąłem ją na tą listę, żeby podkreślić, że nawet gry, które były też w wersji amigowej, czasami warto było grać w wersję dla Maca ze względu na to, że wyglądały trochę ładniej, nie? Chociaż ja to pominęłem w ogóle. Nie grałem w to w wersji na Maca, a powiedz mi, ty na przykład na Amidze widziałeś tą różnicę tych kolorów i tak dalej? Wiesz co, na Amidze jest mniej kolorów, ale według mnie amigowa wersja i tak jest tak dobrze zrobiona i taki dobry dithering i tak dalej, że aż tak bardzo tego nie widać, że to trzeba się naprawdę wpatrzeć, bo dobrze jest zrobiona ta amigowa gra. No właśnie też tak czuję, że no bo amigowa naprawdę mimo wersji ECS i tak dalej, ona jest, do dzisiaj się broni. Świetnie to wygląda. Jest taka ultra kolorowa. Dokładnie. Ale teraz taki hit, który w tamtym czasie to zrobił na mnie takie wrażenie, że szczenę zbierałem z podłogi. Z kapci wyskoczyłeś. Rebel Assault 2. Czyli gry filmy, które wiesz, to były czasy, kiedy wchodziła Fantasmagoria i tego pamiętam typu gry. Boom, to było 5 Mad Dog. Tak, 5 minut tych filmowych gier. To ty chyba opowiadałeś o tej płycie z Peceta, czy to kto inny? Nie, to Energik. Jakie to robiło wrażenie? I my mieliśmy często te gry na dyskietkach jeszcze wtedy, w tych 90 latach, no czasami instalacja na twardym dysku, tam 20 mega, a tu nagle 2 płyty CD wypełnione filmami interaktywnymi, no i jeszcze moje ulubione klimaty Gwiezdnych Wojen. Oczywiście przeszedłem całe, no wtedy to było wow. Dzisiaj też trochę trąci myszką, ale wtedy, wtedy to zbierałem szczękę z podłogi. No to tu mam opowieść na temat tej gry. Niestety bez happy endu. Chociaż dzisiaj to taki śmiech na sali, ale powiem ci tak, ta gra mi się nie odpaliła ani na Shapeshifterze, ani na Fusionie. Zawsze miałem black screena i nawet kumpel Radek przyszedł i Artur wpadł, taki amigowiec, który tam tajemnic Amigi nie miał przed sobą.
No i kurde, nie daliśmy rady tego odpalić na moim konfigu. Nie mam pojęcia czemu, nie? I strasznie żałowałem, bo też byłem podjarany tą grą, nie? I chciałem, kurczę, mega to mieć. I nawet, mówię, wytrzymałbym chyba 1 klatkę na sekundę, ale chcę to zobaczyć. ale nie, no nigdy się nie udało mi tego odpalić. Nie mam pojęcia czemu, czy miałem też skopaną wersję może tej gry. No trudno powiedzieć, nie? No być może tam było tyle zmiennych, bo jak mówię, w systemie Maca trzeba było nieraz tam różne rozszerzenia wyłączać. Też nie wiadomo, czy używaliśmy tej samej wersji macOS. No znowu być może w grę wchodziła karta graficzna. Wiesz, zmiennych mogło być A RAMu wiele. ile miałeś wtedy? A RAMu ile miałeś? No 96, jeśli już to było No po ojej. czasach Heretika. A jeśli nie, to Ojej. 64. Ojej, to i tak. No. No nie, no to z A czym ty do miałeś ludu. ile? Ja miałem 8? 32. Nie, A. 32. No ale to mi się wydaje, trzeba by zobaczyć w minimalnych wymaganiach, ile ta gra wymagała. No ale w każdym bądź razie, no piękne wspomnienia. W tych samych tematach Gwiezdnych Wojen się zatrzymamy na dłużej. Poczekaj, a jeszcze tylko powiedz mi, orientujesz się, czy wersja PC-towa różniła się od Macowej, czy to było to samo? Nigdy nie przeszedłem wersji PC-towej, bo już jak przeszedłem Macową na Amidze, to nie miałem takiej potrzeby. Tak z ciekawości lukniemy w internet. Wydaje ale mi się, wiesz co, że jeśli to były kręcone filmy z aktorami, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby tam, wiesz, specjalnie zatrudniali aktorów dla wersji Macowej i dokręcali jakieś scenki. No tak. Wiesz, co innego Wolfenstein, gdzie jakiś grafik czy koder może się tam popisać czymś, jeszcze jeśli port był po czasie. Ale tam miałeś też takie elementy chyba bez aktorów, że tam tym statkiem tam lecisz i z tej kabiny gdzieś strzela. między Że to mogłoby rurociągami, być. meteorytami. Że to mogło się po prostu różnić. No być może, wiesz co, no tego ci nie powiem. No dobra, bo jak się nie wie, to się nie przypomni. Jedziemy dalej. No może nasi widzowie pamiętają, to może ktoś w komentarzach coś Dokładnie. doda. Zachęcamy do komentowania jak zawsze. No pozostaniemy chwilę jeszcze w temacie Gwiezdnych Wojen, więc Dark Force, no to też się grało, bo tego akurat nie było na Amigę w tamtym czasie, więc to prawda, to było już taki silnik bardziej jak Doom, ale no u mnie na karcie graficznej to jakoś chodziło, no i też pamiętam, że no pogrywałem. Oj, ja grałem w to, znaczy próbowałem grać, ale to nasze głowy w tym filmie to jest wielki ekran. Tyle ci powiem, ale byłem tak zawzięty, że to jeszcze próbowałem się zmusić, że bo to jednak Dark Force, jeszcze mój najlepszy gatunek gier, więc tak, no super, nie? No i ostatnia gra, ale akurat w nią to nie grałem, chociaż zawsze było mi szkoda, że nie ma tego na Amidze, czyli X-Wing, bo nie lubię za bardzo symulatorów kosmicznych, ale pamiętam, że gdzieś bodajże w starym Top Secrecie to kurde, wiem, ta ręka tak, z tym. i ten hełm Vadera, to tak robiło wrażenie, mówię, nie, jakby się chciało mieć taką grę na Ami, nie? No, ale dokładnie to znowu te same wspomnienia, no. Chociaż tak ja nie lubię tego typu gier, ale tam właśnie ten Top Secret mnie też tym tak, kurczę, podkręcił tym screenem, no. Okej, jeszcze masz jakieś gry, bo ja już doszedłem do końca listy. Czy coś tam jeszcze na Maca było? Nie, już więcej miałbym do powiedzenia, ale to w innym odcinku o emulacji Mayma, bo na tym zjadłem zęby. Wiesz co, to ja tak jeszcze może coś dodam, bo mi się coś przypomniało, a specjalnie tego nie umieściłem na liście, bo ta gra mnie nigdy nie porwała, ale ty jako fan FPS-ów może coś tu dodasz od siebie. Była taka gra jak Maraton. Maraton. Ale ja jej nigdy nie lubiłem. Mówię, co makowcy w niej widzą, bo to dla makowców to niby było lepsze niż Doom dla niektórych. Tak, bo to twórcy Halo nawet, tak? Dobrze kojarzę? Chyba. Twórcy Halo to robili. Znaczy ta gra mnie nie kupiła, to fakt, ale byłem tak ciekawy tego wszystkiego i tam rzeczywiście pogrywałem w to. I ona była jakoś tak dziwnie zoptymalizowana, że nawet bez tej karty graficznej to tam oczywiście zmniejszony na maksa ekran i tak dalej, ale to jakoś tak lepiej chodziło niż te inne, na przykład lepiej niż Dark Force. Tak jakby optymalizacja tam była ciekawsza. Tak. Według mnie też tak zauważyłem, że to była gra, która chodziła dużo lepiej. Z tych dumowych nawet u mnie ja zauważyłem różnicę na tej mojej 40, a taką grę, która
była nawet za mocna trochę dla mojego konfigu. Ona się oczywiście odpalała i podejrzewam, że w okienku od zapałek bym mógł przejść, ale mi się nie chciało. To Duke Nukem 3D. To niestety już Aha. nawet na tej mojej 40 33 MHz z tą kartą graficzną to już No, się to już tak... za dużo. I Ale mów. pamiętam, że chyba Duke Nukem 3D to już jest taka gra, która, no tak jak na Amidze były wersje ECS i AGA, tak to już była taka gra przejściowa, że była wersja 68K, pewnie dla biedaków, ale była też już wersja PowerPC, więc to jak mówiliśmy przy okazji Foundation, chcesz polizać cukierka przez szybkie, to możesz sobie odpalić na 68K, a chcesz mieć komfort, to już sobie kup PowerPC, nie? Ale jeszcze wracając do tego maratonu, ja w tamtych latach generalnie, właśnie połowa lat 90. do tak 2005 nawet, to byłem tak głodny gier FPS, że ja grałem po prostu we wszystko. Jak tylko zobaczyłem rękę z gunem, to po prostu muszę to przejść i koniec. I nawet ten maraton, chociaż rzeczywiście też, ja Halo nawet nie lubię, próbowałem do tej gry się zmusić wiele razy. Może ten lore mi się podoba, ale no dobra, to też temat na inny ale ja byłem strasznym właśnie fanem w tamtych latach FPS-ów. Tak samo jak wszystkie praktycznie amigowe musiałem zaliczyć. Tak samo tutaj jak cokolwiek ręka, to idę. Okej, no to chyba by było tyle. Chyba mamy. Także tytułem podsumowania, no każdy, kto miał w miarę rozbudowaną Amigę w latach 90., to się tym wirtualnym Maciem wspomagał. No, dużo to dawało, na pewno rozszerzało możliwości Amigi. Nie wiem, jak było w drugą stronę. Podejrzewam, że Mac nie miał tak dobrych emulatorów Amigi w tamtym czasie jak Amiga Maca, więc to była taka nasza przewaga. No i chyba tyle. Będziemy zamykać ten temat. Miłe wspomnienia. No tak, śmieszne dzisiaj trochę. Dodam też. tylko, bo nie wiem, czy ty sprawdzałeś, bo mówiłeś, że u ciebie na tym prototypie działa, ale nie działało przynajmniej kiedyś na WinUAE, bo dawno WinUAE nie odpalałem. Na pewno nie działa na amigowym EUAE, powiedzmy dla Amigo S4. Niestety Shapeshifter ani chyba Fusion się nie odpalą. To są takie... Wiesz co? Ja to jakiś tam tydzień temu sprawdzałem, sam macOS mi się bez problemu otworzył i to tak szybko, że aż byłem w szoku, że nawet nie zdążyłem tego paska dobrze zobaczyć, jak on się tak ładuje. Ale niestety jak odpaliłem jakąś tam gierkę, przy każdej grze się wykrzaczało, ale ja też nie siedziałem w ogóle przy tym, tylko tak jakby... No w każdym właśnie, razie... więc wrócę do tego po nagraniu. Skoro już się odpala Ale to mówisz teraz o prototypie, czy o... Tak, o prototypie, no. Aha, myślałem, że mówisz o WinUAE, bo chciałem... Nie. Ewentualnie, gdyby działało, to moglibyśmy zachęcić czytelników, żeby zobaczyli, jak to kiedyś wyglądało, doświadczyli ale to też jeszcze historii. Przetestuję. Natomiast, no mówię, z tego, co ja kiedyś testowałem, to niestety akurat emulatory Maca pod emulatorem Amigi nie działały, bo tu też dodamy jeszcze taką ciekawostkę, która mi się przypomniała z tamtych czasów, że PC Task, jak mówiliśmy, demonem prędkości nie był, ale opłacało się wtedy odpalić emulator Maca, na nim emulator Windowsa Soft Windows i to potrafiło chodzić jeszcze szybciej niż PC Task pod Amigą. Takie ciekawostki. On po prostu był lepiej zoptymalizowany pod 68K i dlatego, nie? Tak. Że no dobra, to chyba mamy. To dziękujemy za dziś i do zobaczenia następnym Do następnego, razem. Cześć. heja.